Czekaj, co się mówi? Kim jestem? Jaki to jest kanał i co robimy, tak? Tak. Świetnie. Cześć, witajcie kochani na kanale VCosplay, z tej strony Ija i poprowadzimy dzisiaj pierwszy unboxing na kanale. Pierwsze co wam chcę powiedzieć to to, że ja czekam na otwarcie tej paczki już od wczoraj i prawie trzeba było mnie trzymać siłą, żeby mnie nie odpadła. Widzicie, jest całkowicie zamknięta. W każdym razie czekam w sumie na 4 paczki z Chin, wszystkie są około cosplayowe i nie mam pojęcia co w niej jest. Wy pewnie już wiecie ze względu na to co jest w tytule na dole. Bo pewnie będzie jakiś tytuł, jak już go wymyślę. Ja nie wiem. Wszystko wyjdzie w praniu. Mam podejrzenia ze względu na to, że ma to kształt taki jaki ma i część rzeczy, które zamówiłam po prostu by się w tym kształcie nie zmieściły. I mam tutaj przy sobie moje kawaii nożyczki. Jako, że od wczoraj czekałam, to chyba już zasłużyło na to, żeby otworzyć. Może nie będę potrzebować nożyczek. Wszystko jest w pudełku. Jest pudełko, które jest ładne. Które jest ładne i już wiem co jest w środku. O! A tu jest kod QR. Ciekawe co wyjdzie jak go zeskanuję. Schamo. Podejrzewam, że to jest nazwa firmy, nie mam pojęcia jak się to czyta, bo podejrzewam, że czyta się to po chińsku. Tu jest jeszcze ich cudowne logo. Nie wiem czy to mi wyostrzy, nie wyostrzy, ale generalnie muszę przyznać, że jestem zaskoczona tym w jakim pudełku to do mnie przyszło. Ja myślałam, że oni to wezmą, tu wsadzą i wyślą to i leć. Ale nie, jest w ładnym androidowym pudełku. Podejrzewam, że to będzie służyło do przyklejania tego na czoło. Znaczy w sumie tu, oni to mają po prawej czy po lewej, bo teraz nie wiem. Chwila, po tej to mają, więc wiem tyle, że jest to. Ja się właśnie zastanawiałam, jak to będę przyklejać, jak to przyjdzie. Myślałam, że będę na jakiegoś Mastixa albo coś. Zapakowane to jest w ogóle tak. Serio, jakaś elektronika taka, no jakby nie z chińskiego sklepu. Wow, dobra. Okej, nie zajmuje to dużo miejsca. I kabelek jest dosyć mały, chociaż przy samej diodce jest większy. Czyli to będzie problem trochę schować, ewentualnie to się na zdjęciach wyretuszuje. Nie ma żadnej instrukcji obsługi. Ale podejrzewam, że wystarczy wcisnąć przycisk. I to by miało sens, jeszcze sprawdzę, ale nie ma tu nic więcej. Jest to, pudełko już jest puste. I mam te naklejki. Zauważyłam, że wszystkie naklejki, które dotychczas dostawałam do przyklejania czegoś są z 3M. To jest chyba defaultowa firma dwustronnych przyklejaczy. Nawet tu jest taka mięciutka wąbeczka. No dobra. Więc podejrzewam, że to potencjalnie miałabym przykleić tu. Dobra, zrobimy to. Zrobimy to. A co mi tam? Na bogato. Potem będę żałować, że już nie mam naklejek, ale o to będę się martwić później. Jest taśma dwustronna. Gdzieś tam. No. Ale kurde, naprawdę. Ja myślałam, że to przyjdzie taki jakiś szmelc. Gdybym miała linijkę, to bym jeszcze zmierzyła, jaki to jest duże, ale z 2 cm to może ma? Coś około. Próbuję odkleić tą drugą stronę taśmy i nie wychodzi mi to. No. Chyba, że coś robię nie tak. A nie! Udało się! Dobra, zakładam, że podgląd trochę mam ciekawy. Zakładam, że to idzie tu. To pod włosy. Jeżeli Android jest długowłosy, to tam pół biedy. Gorzej, jeżeli jest krótkowłosy, tak jak Honor, więc z tym może być problem. Okej. Gdzieś to tam w cholerę przypięłam. Czy ja to jeszcze mam na czole? Mam. I... O, przykręcę do włosów. Okej. Gdzie jest ten dzyngel? Tu jest dzyngel. Czy ja to włączyłam? Bo nie widzę. Nie włączyłam. Świetnie, czyli coś nie działa. Lecimy dalej. Może to ma jakąś blokadę na baterię. Proszę.
Nie mówcie, że to przyszło tak ładnie zapakowane i przyszło zepsute. O! Nie ma baterii zostawia. Bo to miało przyjść bez baterii. Ale chyba taką mam. Okej, znalazłam bateryjkę. Tylko boję się, że ona tu nie wejdzie i tak właśnie się dzieje. Witajcie z powrotem, kochani, po małym cięciu. Pojawiły się drobne problemy techniczne z baterią, po którą wędrowałam 2 razy do sklepu. Za pierwszym razem kupiłam praktycznie te same, które próbowałam władować wcześniej. I z uporem maniaka pojechałam jeszcze raz, bo uznałam, że przecież ta bateria musi gdzieś być. Przeszukałam aukcję, żeby znaleźć jakąkolwiek informację i nie znalazłam. Ale znalazłam pewną wskazówkę pod tytułem ta dziura. Bo na innej aukcji, która teoretycznie sprzedawała to samo, tylko w innej cenie, to w tej dziurze na jednym ze zdjęć była bateria, więc zmierzyłam sobie ten otwór i doszłam do wniosku, że bateria musi być po prostu mniejsza i to dużo mniejsza niż mi się wydaje. W ten oto sposób kupiłam baterię i ją włożyłam. Żeby było śmieszniej, ta bateria zadziałała na takiej samej zasadzie jak pendrive, czyli musiałam ją włożyć 3 razy i dopiero za trzecim załapała. W sensie, wiecie, w dobrą stronę, złą i jeszcze raz w dobrą i dopiero wtedy ogarnęła, że ją włożyłam dobrze. A już miałam mały zawał, nie? Że po prostu nie działa i że będzie mi bardzo przykro i będę musiała składać reklamację i czekać kolejne miesiące, teraz nie wiem tego zakręcić. Okej. Generalnie odkryłam, że jest to bateria 1620. Nie wiem, czy to będzie widać, bo w sumie chciałam pokazać bez marki, chociaż po kolorze tej etykietki to pewnie i tak będzie widać. W każdym razie 1620 i to tu wchodzi. Czy tam 1620, nie wiem, nie znam się jak to się czyta. 3 waty, ale chyba volty czy waty? Volty. To bateria ma 3 volty. Chyba każda pastylkowa bateria ma 3 volty. Nieważne, ale taka tu pasuje i taka działa. Więc mogę wam teraz pokazać, jak to działa i w sumie nie wiem, czy pokazać to na sobie, bo jeżeli miałabym to pokazać na sobie, musiałabym znowu użyć tych naklejek i pół godziny ją odklejać i chyba to zrobię. W ogóle ta taśma klejąca, żeby było śmieszniej, ona jest czarna. Ona jest czarna. Przywykłam raczej do tego, że taśmy dwustronne są białe albo przezroczyste. No nieważne, dobra, przypnę to sobie. Przecież przykleję generalnie. Nie będę tego chować, bo chcę mieć ten przycisk w pobliżu siebie. Zaczeszę sobie włosy. Teraz tak, bo już mniej więcej sprawdzałam, jakie to ma tryby w momencie, kiedy sprawdzałam, czy działa bateria. Czy to świeci? Tak. Świetnie. Teraz z założenia świeci na niebiesko. Nie wiem, bo ja nie widzę. Mam nadzieję, że to widać w kamerze. Drugi przycisk generuje... O! Teraz widzę, że świeci. Mryga. Czyli niebieski mrygający działa. Super. Następny jest żółty i żółty chyba tylko jest mrygający. Co zresztą ma sens, bo Androidy jak miały żółte, to one zazwyczaj przetwarzały coś, więc... Mam to po złej stronie, prawda? Nie, po dobrej. O, to dobrze. Więc mamy żółty mrygający, on jest chyba bardziej nawet pomarańczowy niż żółty. No i czerwony, który mryga najszybciej ze wszystkich i następne przyciśnięcie generuje wyłączenie tego. I muszę wam powiedzieć, że ja jestem bardzo zadowolona z tego. Ja myślałam, że naprawdę przyjdzie takie byle co. Bardzo w ogóle mi się podoba to, że ta diodka... Ta czerwoną widać najbardziej? O, załóżmy, że włączę tą czerwoną. Podoba mi się to, że nie widać tutaj w ogóle takich jakby pojedynczych diodek. Bo jak chciałam zrobić to sama, to właśnie najbardziej się obawiałam tego, że po prostu takie pojedyncze punkty będzie widać i przy takiej grubości, jakiej jest to, nie da się tego uniknąć, ale okazało, że się da. 63 zł. Dałam za to, za ten kawałek kabla z tym kawałkiem świecącej obręczy, dałam 63 zł i szczerze nie żałuję żadnej wydanej złotówki. Jako cosplayer, gdzie wiem, ile na cosplay się wydaje, uważam, że to jest warte swojej ceny. I kupiłabym to jeszcze raz, gdybym musiała. Albo gdybym chciała robić Androida jednocześnie z Wojtim, bo to generalnie jest dla Wojtka. To on będzie Connorem. Przynajmniej taki jest plan. A jeśli mi kiedyś odbije też zrobić jeszcze oprócz Henka jakiegoś Androida,
to w momencie, jeżeli tylko ja będę tym androidem, no to nie ma problemu, zwinę mu to i tyle w temacie. Ale gdybyśmy chcieli jakieś wspólne zdjęcia, no to trzeba by było kupić taką dużą. Więc tak, podsumujmy to. Mamy diodkę za 63 zł w cudownym androidzkim pudełku, nie w jakimś... No po prostu nie wrzucili tego. Ja myślałam, że wezmą to tak, wrzucą w tą kopertę i tyle w temacie. Jedyne co, no to trochę lipa, nie? Że zrobili tutaj tą dziurkę na baterię. Nie dali baterii. Znaczy pisało, że nie dają tej baterii, ale to mogli tej dziurki nie robić, żeby przynajmniej nie był taki fake, że tą baterię mi stąd wyjęli, nie? No i te naklejki, które już 2 zużyłam, bo miałam 2 próby, więc zostały mi 3. A potem będziemy musieli myśleć co dalej. Dobra, to dziękuję Wam serdecznie za obejrzenie tego materiału. Ocencie filmik, mój pierwszy zresztą filmik, gdzie mówię do kamery, co jest taką dosyć nowością dla mnie. To nie jest to samo co streamowanie gier i to robię sama, więc to też potęguje trochę, no nie wiem, stres czy coś takiego. Skomentujcie, jak widzicie ten filmik, czy coś poprawić, coś Wam się nie podoba, cokolwiek. Subskrybujcie kanał po więcej, bo mam nadzieję, że niedługo tych materiałów będzie się pojawiało coraz więcej. Przede wszystkim będę pokazywać też, jedną z serii będzie pokazywanie tych chińskich gadżetów około cosplayowych. I dajcie łapkę w górę albo w dół, no nie będę przymuszać do góry, jeżeli komuś się nie podoba. Chociaż dobrze. To do zobaczenia w przyszłym filmiku lub w przyszłym streamie i na razie, pa pa!